Cześć, nazywam się Kasia Frendl, jestem dziennikarką motoryzacyjną i od 8 lat prowadzę kobiecy portal motoryzacyjny motokajna.pl. Dziś zaczynam od testu auta za ponad 900 000 złotych. Chyba marzenie wielu Polek i Polaków, w tym moje. Oto Porsche Panamera Turbo. To już druga generacja Panamery, która łączy w sobie funkcję auta sportowego i komfortowej czterodrzwiowej limuzyny. To dlatego, żeby zaspokoić oczekiwania nieco spokojniejszych kierowców, którzy będą tym autem jeździć z rodziną, zamontowano tu na przykład skrętną tylną oś zaadoptowaną z modelu 918 Spider oraz 911 Turbo. Jest tu zawieszenie pneumatyczne i też postawiono na kompensację przechyłów. To wszystko ma działać tak, że jak tutaj zasiądzie spokojniejszy kierowca, będzie się też czuł komfortowo, a nie jak w takim typowym, hardkorowym, sportowym samochodzie. W tej drugiej generacji przekonstruowano też silniki, skrzynie biegów, udoskonalono podwozie. Więcej o szczegółach technicznych dowiecie się z mojego testu na motokajna.pl. Nie byłabym sobą, jak to kobieta. Oczywiście, że zwracam uwagę na wygląd, zresztą myślę, że faceci również. Tutaj zwiększono rozstaw osi w tej nowej Panamerze i dzięki temu wydłużono troszeczkę wizualnie ten samochód, a to jest naprawdę spory kolos, bo jest szeroki na prawie 2 metry i długi na ponad 5, więc są to naprawdę spore gabaryty. Z przodu ten samochód, nie wiem czy to dobrze widać, mam nadzieję, że tak, wygląda po prostu mega 911-kowo. Ta poprzednia Panamera nie była taka piękna jak ta, tutaj naprawdę się bardzo postarano. Jak już jesteśmy przy boku, tutaj są domykane drzwi, bardzo, bardzo fajna kwestia. No i najpiękniejszy moim zdaniem jest tutaj tył. On jest po prostu w tej chwili brudny, może tego tak bardzo nie widać, ale te takie trójwymiarowe światła, tutaj jest w ogóle taki podświetlany LEDowy pas, który w nocy jak jest podświetlony wygląda po prostu czadowo. Tutaj zbliżenie, nie wiem czy to będzie dobrze widać, też takie wyrzeźbione, piękne literki Porsche. To wygląda mega spektakularnie. Uważam, że zrobiono tutaj wspaniałą robotę. Ale najfajniejszym gadżetem jest ten spoiler, który akurat w Porsche Turbo się nie dość, że wysuwa, to jeszcze rozkłada. Możemy to później obserwować z wnętrza na takiej animacji. On się rozkłada oczywiście powyżej 90 km na godzinę automatycznie, ale można go też zdalnie wysunąć. No i mamy tutaj oczywiście końcówki wydechu. To jest taka trapezoidalna forma zarezerwowana dla turbo. W innych modelach jest ona owalna. Tutaj są 4 końcówki wydechu. Wygląda to po prostu wow! Jest zima, więc jest zimno i pragnę zasiąść już za kierownicą Porsche Panamery Turbo. Powiedziałam chwilę o wyglądzie, ale zanim zasiądę, jeszcze chcę Wam pokazać, jak fajnie, szeroko otwierają się te drzwi, również z tyłu, co na pewno docenią mamy, które chcą zamontować tam na przykład fotelik. Tu są piękne kubełkowe fotele wykonane z takiej mięciutkiej skóry. Ona oczywiście, te fotele generalnie są podgrzewane, mogą być w lecie również wentylowane. Przede mną kierownica, która również jest podgrzewana. Ja długo szukałam przycisku, on jest tutaj ukryty, dokładnie tu. Naprawdę znaleźć go jest bardzo ciężko. Natomiast, no co, najfajniejsza jest kwestia uruchamiania tego samochodu. Jak zwykle w Porsche po lewej stronie odpalamy i słuchamy tej wspaniałej muzyki.
poprzedniej Panamerze każdy, kto zasiadł za sterami tego samochodu albo na prawym fotelu, przeżywał coś w rodzaju konsternacji, bo było tu mrowie przycisków. W tej chwili jednak Porsche poszło po rozum do głowy i w nowej Panamerze zastosowano taki interfejs trochę rodem ze smartfonów. Przypomina to pracę na tablecie. Ekran jest właściwie dotykowy, choć ma taką funkcję kliknięcia. Możemy tutaj sterować wszystkim, jeśli chodzi o takie podstawowe kwestie, to aplikacje, telefon, nawigacja, wszystkie kwestie związane z samochodem i one są wyświetlane na 12-calowym, wielkim, olbrzymim, chyba największym, jak do tej pory widziałam w samochodach, wyświetlaczu. O nim chwilę później. Tutaj możemy jeszcze ustawić pracę amortyzatorów, ich sztywność, tu są 2 poziomy. Możemy wyłączyć kontrolę trakcji, mamy podgrzewanie i tylnej i przedniej szyby, właśnie ogrzewanie i wentylację foteli i jedyne przełączniki, które są takie tradycyjne, to są właśnie te dotyczące ustawienia temperatury i poziomu wentylacji. Bagażnik w Porsche Panamera Turbo wydawałoby się, że jak na auto sportowe przystało, będzie mały, a tutaj mieści 495 litrów pakunków. To całkiem dużo. Naprawdę można tu zmieścić bagaże na bardzo długie wakacje. Dla 4 osób, 2 dorosłych i 2 dzieci. Ja mam tutaj, żeby Wam pokazać, jak mniej więcej wyglądają proporcje, włożony fotelik dziecięcy. Zajmuje on mniej więcej 1/4 pojemności bagażnika, więc naprawdę można tu zapakować bardzo dużo, oczywiście mając na względzie, że linia dachu szybko opada, więc tutaj ta powierzchnia jest troszkę niższa niż w głębi. W Panamerze Turbo, o dziwo, zupełnie nie jak w aucie sportowym, mamy bardzo dużo schowków. Naprawdę możemy tu rozmieścić mnóstwo różnych swoich pakunków. Tutaj mamy pojemny bardzo schowek, troszeczkę ograniczony takim panelem, który tutaj wystaje nam od góry. Tu są 2 sloty na karty SD i kartę SIM. Oczywiście możemy odłączyć poduszkę powietrzną, jeżeli przewozimy dziecko w foteliku. Bardzo pojemny schowek, bardzo praktyczny. Tutaj z przodu w panelu centralnym mamy śliczniutkie schowanko na różne drobiażdżki, na przykład na szminkę i jest to pokryte włóknem węglowym, bardzo elegancko wygląda. 2 wymiary na kubki i oczywiście duży schowek, który się składa z 2 korytek. Tutaj też możemy mnóstwo szpargałów pomieścić. Mamy tu gniazdo 12V, złącze USB i wejście słuchawkowe. Na tylnym siedzeniach 2, bo takie tutaj są pełnoprawne fotele, dokładnie takie same jak z przodu, można się poczuć tak samo ważnym jak kierowca. Do dyspozycji mam tu wielki tablet. Mówię wielki z premedytacją, bo oczywiście nie jest tak duży jak normalny tablet, ale nigdzie indziej nie widziałam tego typu rozwiązania. To jest panel, na którym mogę sterować właściwie wszystkim. Począwszy od zmieniania radia czy ustalenia źródła dźwięku. Mogę sobie ustawić oczywiście temperaturę. Klimatyzacja jest 4-strefowa, więc każdy odrębnie ma ustawioną temperaturę. Mogę oczywiście podgrzać sobie siedzenie oraz je wentylować i też są różne poziomy tych czynności. Mogę sterować siedzeniem, również tym pasażera. Mogę ustawić nawigację na wybrany cel. Oczywiście mogę sobie zasunąć roletę, czy też wysunąć tę tylną, jeżeli świeci mi na przykład światło, choć szyba jest dość daleko oddalona. Jak widać, miejsca nad głową jest bardzo dużo. Ja mam 1,70 m. Mam mnóstwo miejsca na wysokości kolan i na wysokości łokci i nad głową. Jak wspomniałam, ten samochód ma szerokość około 2 metrów i to naprawdę tutaj czuć. Jakbym chciała pomieścić jakieś swoje
szpargały, to mam do dyspozycji dwa schowki. Pierwszy z nich to jest właściwie podstawka pod kubki, ale możemy ją, tę podstawkę pod kubki wyjąć, zdemontować i mieć wówczas po prostu taką szufladkę. Tutaj wewnątrz są dwa miejsca do ładowania baterii telefonicznych i oczywiście złącze USB. Gdybym nie chciała jednak z tego schowka korzystać, mogę skorzystać z drugiego, który mam tutaj w podłokietniku i tutaj też jakieś niewysokie przedmioty się zmieszczą, czy nawet jakiś właśnie spory smartfon. Jeśli otworzymy to, oczywiście tutaj mieszczą się narty czy deski snowboardowe, które chcemy przewieźć na ferie zimowe. Przepraszam Was, ale nie kładam sobą, gdybym nie zrobiła choć jednego obrociku. Włączamy trakcję. PSM został wyłączony. Chcę Wam też powiedzieć, pokazać kilka słów o asystentach. Tu są asystenci utrzymywania pasa ruchu, zmiana pasa ruchu, to jest znane z innych samochodów. Natomiast w Porsche Panamera kamera noktowizyjna debiutuje. To jest taki asystent nocnej jazdy. Za pomocą kamery termowizyjnej on wykrywa ludzi oraz duże zwierzęta i tutaj wtedy w tym ekranie, w tym 7-calowym cyfrowym wyświetlaczu widzimy i duże zwierzęta, i ludzi, którzy są na przykład po zmroku słabo widoczni. Ja jak jechałam nocą, tutaj taki komunikat wyświetlił mi się ryzyko kolizji i właśnie od razu automatycznie włączyła mi się ta kamera, nie musiałam jej specjalnie uruchamiać. Jeśli na pokładzie są opcjonalne takie matrycowe reflektory LEDowe, to osoby przebywające poza tym wizualnym zasięgiem wiązki światła też są na krótko podświetlane, o ile oczywiście znajdują się w takim wyliczonym korytarzu jazdy. Jeszcze jedna kwestia, o której muszę wspomnieć, mianowicie audio, które zrobiło na mnie kolosalne wrażenie. Tutaj w mediach, albo wybiorę source, tutaj mamy oczywiście radio cyfrowe do wyboru i także wybór z zasobów dysku albo z Bluetootha, albo przez wejście słuchawkowe możemy podłączyć sobie iPoda, powiedzmy. No i ja tutaj chciałam zaprezentować Wam, jak brzmi to audio, bo to jest nagłośnienie, które mam tu, ściągę w specyfikacji, zaraz sprawdzę, ile dokładnie kosztuje. Moi drodzy, to jest najdroższa opcja w tej specyfikacji. Kosztuje 27 423 zł. To jest zestaw Burmester o łącznej mocy 455 W. To jest 21 sterowanych osobno głośników. 400-watowy subwoofer jest zamontowany z tyłu. Jest dwudrożny głośnik centralny. To brzmi po prostu niesamowicie. Ja troszkę zrobię głośniej. Jest po prostu bosko. Pewnie tego nie będzie tak dobrze słychać, jak ja to odczuwam, ale no wierzcie mi na słowo, że to jest najlepsze audio, jakie kiedykolwiek zamontowano w samochodzie takim właśnie testowym. Naprawdę brzmi niesamowicie. Szybkość reakcji silnika można dodatkowo wzmocnić za pomocą opcjonalnego obrotowego przełącznika trybów jazdy. On się nazywa Mode Switch. Po raz pierwszy został wprowadzony w 918 Spider i służy do jednego z 4 trybów jazdy. Normal to jest to ustawienie 0, Sport, Sport Plus i Individual, czyli taka indywidualna konfiguracja. I po środku zlokalizowano przycisk Sport Response, który jednym ruchem dłoni pozwala uwolnić
maksymalny potencjał tego samochodu. W tej chwili zawracam, słuchajcie, i muszę powiedzieć, że pamiętajcie o tym, że ponad 5 metrów ma to auto. Dzięki temu, że zamontowano tutaj opcjonalną, bo ona 10,5 tysiąca kosztuje, tę skrętną tylną oś, ten samochód lepiej skręca, lepiej zawraca, jest bardziej zwrotny, świetnie się zachowuje na zakrętach szybko pokonywanych. Zatem no jak masz te parę złotych do dorzucenia, to ewidentnie warto w to zainwestować. Ta skrętna tylna oś zadebiutowała również w 918 Spider, który jest takim wyznacznikiem dla Porsche wszystkich takich nowinek technologicznych. Jak działa procedura launch control? Otóż w sposób wyśmienity w Porsche. Nic nie trzeba ustawiać, nic nie trzeba wybierać w menu. Wystarczy nacisnąć lewą nogą mocno pedał hamulca, ustawić sobie na przykład tryb Sport Plus. Tutaj pokazało się, że Sport Plus mi się ustawił. Na wyświetlaczu specjalnie, bo mogę sobie konfigurować, co tu mi się pokaże. Ustawiłam siłę G, żeby widać było przeciążenia. No i teraz jak na maksa nacisnę pedał przyspieszenia, pojawi mi się system launch control aktywny. Za te wszystkie emocje odpowiada dzieło sztuki użytkowej, mianowicie silnik, który jest montowany pod maską Porsche Panamera Turbo. To jest widlasta 8, podwójnie doładowana, montowana wzdłużnie. Jednostka, która generuje 550 koni mechanicznych i 770 Nm. Ona się wkręca, słuchajcie, do 6800 obrotów na minutę, więc praktycznie motocyklowo. Ale jeśli chce ktoś jechać sobie płynnie, tak liniowo przyspiesza, albo w ogóle nie przyspiesza, tylko ma stałą prędkość, wówczas pracuje na 4 cylindrach ten silnik. To jest taki znane rozwiązanie już wcześniej z Audi, Cylinder on Demand. W każdym razie oczywiście ogranicza to zużycie paliwa, ale jaki posiadacz Porsche Panamera Turbo o tym myśli, ile ten samochód zużywa paliwa. No dobrze, jak już przy tym jesteśmy, u mnie średnio to było około 14 litrów na setkę. Producent twierdzi, że to jest około 10 średnio. Faktem jest, że no, moja jazda była dość zróżnicowana i trochę jazdy dynamicznej i trochę jazdy spokojnej, natomiast rzeczywiście te 14 litrów to jest taka średnia, moim zdaniem całkiem niezła, i przy takich osiągach samochodu, kiedy moc silnika, tę maksymalną, mamy w przedziale 5700 a 6000 obrotów, a już 340 bodajże koni mechanicznych mamy powyżej 3000 obrotów, to jest po prostu naprawdę świetny wynik, te 14 litrów. Jeśli chodzi o moment obrotowy z kolei, tutaj mamy sytuację taką, że nieco poniżej 2000 obrotów mamy już praktycznie 100% momentu dostępnego. Czuć to niesamowicie, ten samochód po prostu wystrzela jak z procy i jego prędkość maksymalna to jest 306 km na godzinę. 306 km na godzinę. Do 200 ten samochód rozpędza się w 12,7 sekund, jeśli jest wyposażony w opcjonalny pakiet Sport Chrono. Normalnie to jest 13 sekund. Ja bardzo chciałam to poczuć, tak bardzo, że pojechałam do Niemiec, żeby przyspieszyć tym samochodem ile się da i zobaczyć, jak to czuć. Proszę bardzo, oto co z tego wynikło.
No dobrze, może to nie było 306 km na godzinę, a jedynie 298 albo aż. Była to najszybsza prędkość, z jaką jechałam. Do tej pory jechałam motocyklem K1200S, również w Niemczech oczywiście, 260 i powiem Wam szczerze, że w tym samochodzie było to tak przyjemne, tak rajujące, tak wspaniałe, że no nie zapomnę tego do końca życia. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę to powtarzać, ale naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Za te wszystkie atrakcje, emocje i przyjemność z jazdy niestety trzeba słono zapłacić. Niestety, bo chciałabym mieć ten samochód. Jak wspomniałam na wstępie, zakochałam się w nim. No ale szczerze mówiąc, oczywiście nie stać mnie na niego. To jest specyfikacja tego samochodu. Wersja bazowa kosztuje 746 000. Nie zagłębiam się w grosze. Wyposażenie dodatkowe 187 000 i całość 933 000 złotych. W wyposażeniu dodatkowym z tych naprawdę drogich rzeczy to są dach panoramiczny 10 000, skrętna tylna oś 10 000, fotele tylne z 8-kierunkową regulacją 11 000. Co mamy tu z droższych pozycji? Wentylowane przednie i tylne fotele z funkcją masażu. Mamy też za 12 000 adaptacyjny tempomat, 27 000 audio oczywiście, Noctowizja za 11 000, no i pakiet Sport Chrono 10 000. Jest tego całkiem sporo, 9600 termoizolacyjne, dyskretne szyby dźwiękochłonne. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że w tym samochodzie naprawdę czuć, że dołożono tu wszelkich starań, żeby dopieścić kierowcę, dopieścić pasażera. Każdy detal tutaj się liczy, łącznie z takim pięknym kluczykiem, który no, wygląda, jest taki smukły jak kobiece ciało. Można bez problemu położyć w jakimś ekskluzywnym miejscu na swoim sprowadzonym z Włoch właśnie stoliku renesansowym. Płaci się za wszystko, również za takie rzeczy, które pojawiają się w salonie, ale popatrzcie na ten folder, jest tak piękny, że naprawdę można go postawić na półce. Tu są wspaniałe zdjęcia, są wywiady z ciekawymi ludźmi, niestety nie z kobietami, ale z fajnymi facetami. Tak czy owak, za te rzeczy trzeba właśnie zapłacić w cenie tego samochodu, ale nie sądzę, żeby jakikolwiek potencjalny kupiec na Porsche Panamera Turbo no po prostu się zastanawiał nad takimi detalami. Ma 1 000 000 złotych do wydania i zastanawia się tylko, co dorzucić do tego samochodu, żeby było mu przyjemniej.